Witam Was, byki, w Waszym czytaniu na zimę. Witam Was, byki słoneczne, księżycowe, ascendentalne oraz witam Was wszyscy inni, którzy po prostu jesteście ciekawi. Zapraszam Was do oglądania, do słuchania, do subskrypcji, do dzielenia się treścią, polubiania. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam. Moi drodzy, nie wiem, czy macie już herbatkę. Nie wiem, czy wolicie może kawę, ale przyda Wam się kawa, herbata, może ciastko, co, byki? Bo to chwilę potrwa. Tak jak zima nie trwa tylko chwilę, tak to samo czytanie nie będzie trwało 5 minut. Mm. Chcę Wam powiedzieć coś więcej, a zacznę od waszych ziółek. O ziółkach będzie w skrócie. Jeżeli chcecie coś więcej na temat ziółek, to możecie mi dać znać w ten czy w inny sposób. Ale na razie tylko tyle, że w waszym rozkładzie jest wiąz czerwony i konopie. Ja zaznaczam, że tutaj to nie jest żadna medyczna porada, żadna diagnoza. Ja nie jestem lekarzem, choć na ziołach troszeczkę się znam. I chcę wam tylko zasygnalizować tutaj, że przekaz od tarota jest taki, byście zwrócili uwagę na te 2 ziółka. Możecie nawet nie wiedzieć, czym jest wiąz czerwony. Może być tak, że słyszycie tę nazwę po raz pierwszy i to was może zachęcić, żebyście sobie w tej czy w innej chwili zobaczyli, czego taki wiąz czerwony dotyczy, w czym może wam pomóc. Bo może wam się okazać przydatny. Konopie również. Są różne preparaty konopne, które można znaleźć na takie czy inne dolegliwości. Także możecie sobie zbadać temat. Olejki, takie sprawy. I tu też warto, żebyście sprawdzili, w czym może pomóc, w czym mogą pomóc konopie. No i tyle z grubsza. Nie chcę wam za dużo na ten temat na razie mówić. Możecie dać znać, czy chcecie więcej. Dodam jeszcze, że w przypadku wiązu czerwonego powinniście może zwrócić uwagę na temat związany z jakimś brakiem, czego nie ma. Czego nie ma, bo w tej karcie wyraźnie jest jakiś brak. Wygląda, jakbyśmy mieli tutaj opuszczony dom. Albo dom, w którym nie ma życia. Więc może potrzebne jest wam troszeczkę więcej życia w tym domu. Albo coś z tym domem trzeba zrobić, bo on stoi pusty. Wiąz czerwony tutaj podpowiada, a w kwestii konopi mamy sprawy związane ze sprawiedliwością, co jest sprawiedliwe, a co nie. Także w momencie, kiedy tematy związane ze sprawiedliwością gdzieś będą do was przychodziły, to wówczas gdzieś i temat konopi może się przydać. Moi drodzy, w waszym rozkładzie jest sporo różnych kart. Ale zacznę od tego, co przyciąga moją uwagę, i to są te 3 karty tutaj, które wskazują na to, że coś nam się tutaj miesza i kotłuje. Coś się kręci i sprawia, że musicie temu szybko poświęcić uwagę, bo to naprawdę jest jakieś duże zamieszanie w tym, co tu się dzieje. Mimo że wydaje się, że sytuacja w jakimś zakresie jest stabilna i trzymamy się za ręce. Tak, w jakimś zakresie tak. W jakim zakresie?
ale trzeba zwrócić uwagę, moi drodzy, że tu ktoś wyraźnie drze koty. To nie jest tak, że jest tutaj tylko taki spokój. Nie do końca widzimy, czy ta osoba też jest zadowolona z tego układu. Może jedna z tych osób nie jest zadowolona i nie jesteście w stanie tego tak łatwo, nie możecie tego zobaczyć, a może to wy nie jesteście całkiem zadowoleni. A są tu starcia, są tu walki, są tu takie drapania. I z tego powodu możecie mieć poczucie, że robi się w tym zamieszaniu jakoś tak ciemno, jakoś tak niedobrze, jakby gdzieś tutaj ta materia była zasłonięta. Mm? Była częściowo przysłonięta i nie wszystko było takie jasne. Jakby było tu zdecydowanie mniej światła niż w momencie, kiedy staramy się działać w grupie. A jest ta sfera, gdzie jest to darcie kotów, gdzie są pewne nieporozumienia. W tych nieporozumieniach biorą udział co najmniej dwie znaczące postacie. I jeszcze zaznaczę, że może się zdarzyć tak, że mówię co najmniej dwie, ale może się zdarzyć, że są to jakby dwa oblicza tej samej postaci. Ale ona wtedy jest trochę jakby stawała się kimś innym w momencie, kiedy zmienia, kiedy przechodzi tę jakby drugą postać. Jakby włącza się po prostu jakaś inna część. I to może być jakiś rodzaj starcia między tymi dwiema stronami też, bo każdy chce się jakoś wyrazić. Każdy uważa, że ma władzę, ma prawo być królem, no i w jakimś sensie coś w tym jest, bo to są królowie. Ale ci królowie mają coś nie do końca naprostowane. Jakby ich postawa była do korekty. To nie są tacy królowie, których należy bezkrytycznie wychwalać i podziwiać, bo to nie są bogowie, z którymi często tak się postępowało czy postępuje. Moi drodzy, mamy kogoś, kto jest silny, jeśli chodzi o prędkość, o wysyłanie, o informacje, o komunikację, mowę, pismo, intelekt. To jest ktoś taki, kto jest ostry w wypowiedziach. I ta ostrość jest jego siłą, jednocześnie chwilami mogą się te wypowiedzi stawać zbyt ostre i może być taki ostry rodzaj ataku. Obok mamy króla kielichów, którego siłą jest uczuciowość. Siłą są emocje i władzą są emocje. Teraz do mnie przychodzi to, że to może być ktoś, kto jakby w jakimś sensie jest w stanie poruszyć emocjonalnie swój lud. Jest w stanie ruszyć tych ludzi, sprawić, że ich emocje się ruszą i że będzie ten lud jakby działał pod wpływem emocji. A ten król z kolei jest w stanie pobudzić intelekt i umysł. Ludźmi może poruszyć jakby poprzez myśl. I poprzez myśl zarządza. A ten król poprzez uczucia, poprzez potrzeby, ale może też zarządzać poprzez lęk. Czego się boicie, czego nie będzie.
czego zabraknie. Mhm. To nie jest tak, że ci królowie są całkiem nie tacy, że ich postawa jest, całkowicie niewłaściwa. Ona jest jakby częściowo wykrzywiona i potrzebuje korekty. I to się dzieje i to się miesza. Moi drodzy, co można by było z tym zrobić? Co może pomóc? Tutaj mam karty. Ale chcę się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej o tym konflikcie. Mam 2 karty, które tego dotyczą. Mam odwróconą wieżę i odwróconą 4 buław. W odwróconej wieży widzimy, że coś jakby usiłuje runąć, ale jakby nie runęło do końca i wygląda to po prostu strasznie. I nie chodzi o to, żeby straszyć, ale jeżeli gdzieś coś wygląda strasznie, to w tej wieży tutaj. I czasem tak to jest, że coś po prostu wygląda strasznie, patrzy się na to i widzi się totalną zawieruchę. I ta zawierucha jest związana z tą sytuacją, która wydaje się obecnie, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, nie tak bardzo trudna, ale to darcie kotów jest. Co najmniej 2 strony się tutaj ścierają. Mimo jakby porozumienia, które jest nad nimi. Jakby ci ludzie ignorowali te starcia. A jest tu straszna zawierucha. Mm, Jest tu coś, co powinno się już skończyć, a jeszcze się nie skończyło. Jakby wieża nie mogła upaść, jakbyśmy naprawdę mieli pomieszane języki, pomieszane myśli, nie mogli się dogadać. Coś takiego tu mamy. I w tym coś się sypie, coś uderza, jest bardzo dużo różnych energii. Z drugiej strony mamy problem ze wspólnym tańcem. Może tego samego święta, kiedy mamy jakieś święto i chcemy razem zatańczyć, ale nagle mamy tu problem z wyrażeniem swojego ja w sposób prawdziwy. Jakbyśmy do końca nie mogli w naszych 4 ścianach, czy w naszym ognisku, w naszej przestrzeni domowej, gdzie chcemy podjąć jakąś aktywność, nie mogli autentycznie być sobą. Jakby fakt odsłaniania się mógł sprawiać, że coś tutaj huczy, coś tutaj jest do końca nie tak. Wszyscy ci ludzie chcieliby być autentyczni, ja tak czuję, ale jest jakiś problem związany z możliwością wyrażenia tej autentyczności. Bycia, jak to się mówi, jak nas Pan Bóg stworzył. Nadzy i prawdziwi, bez zakrywania się, bez ukrywania jakichś swoich stron, w pełni odsłonięci. I tu jest ten problem. Te elementy mogą się gdzieś z sobą stykać, że nie można się do końca wyrazić i robi się niezła zawierucha. Właściwie ona się już zrobiła wcześniej, ten temat już był wcześniej. Mm. To odsłonięcie może sprawiać, że gdzieś
gdzieś pobudza się ten proces burzenia, ale to burzenie czeka na to, aż w końcu się zakończy, aż, aż, aż ten gruz opadnie, ale jeszcze musi być gorąco. To jeszcze nie jest koniec. A co w tym może pomóc, w tej sytuacji? Moi drodzy, nie należy się czarować i nie należy popadać w paranoję i słuchać kogoś, kto, przynajmniej czytam starota, kogoś, kto będzie próbował rysować nierealny świat. Kogoś, kto będzie jak taki magik, który będzie chciał wam pokazać, że świat jest ciemny, a słońce jest jakby poza tym światem. Ono tu jest. Należy odrzucić nierealność maga. Kto tu czaruje, kto jest magiem? Nie bardzo nawet widać tego maga tutaj. Wygląda, jakby mag się nam gdzieś schował, jakby ten, kto używa wszystkich narzędzi, postanowił być niewidoczny i schować się gdzieś w tle. Jakby ktoś, kto miał wpływ na rzeczywistość, nie chciał się pokazać. Nie ma tu szczególnie ludzkich elementów na tej karcie. Jedynie tutaj gdzieś w tle jest jakaś jakby głowa, która przypomina nam trochę głowę kosmity. Zobaczmy, może jestem w stanie wam to pokazać. Zobaczcie. Jakby taka głowa kosmity gdzieś leżała, ale w tym momencie możemy się zastanowić, czy to nie jest iluzja naszego umysłu. Tu chodzi może nie tak bardzo o to, żeby trzymać się realnego świata, ale żeby odrzucić nadmierny brak realizmu. I to może pomóc. I pomóc może również to, byście wrócili do tego, co jest barwne i nadaje koloru światu i daje poczucie obfitości. Jakby przez chwilę była pełnia wiosny i można było się upajać tym, co jest dostępne. Możecie nawet odrobinę przesadzić w tej kwestii i nie będzie w tym jakiejś szczególnej szkody, tak? Czytam starota. Jakbyście nagle przez chwilę poczuli się jak taka pani, która może wystroić się we wszystko, co ma i nawet założyła na siebie trochę za dużo i trochę przesadziła, ale chodzi o to, że jej to pomaga, że sprawia, że ona poczuje się dobrze, a czy ktoś inny ją tam gdzieś widzi, czy nie, to jest już mało istotne. Może być tak, że nawet nikt was nie będzie przy tym widział. Możecie stanąć przed lustrem. To lustro może być nawet krzywe, ono może być, nie wiem, wyszczuplające, jak chcecie. Ale jednocześnie pamiętajcie, żeby gdzieś z tą iluzją nie przesadzić, żeby jednak nie zatopić się w iluzji, ale gdzieś możecie. No właśnie, i tu przychodzi do mnie to, żeby uważać jednak, żeby
Nawet jak ten obraz będzie trochę wykrzywiony, to żebyście za bardzo nie zatracili się w tej iluzji, tak? Także tutaj zachowajcie pewną ostrożność. Ale poszukajcie koloru w świecie, bo świat nie jest czarno-biały. Świat jest kolorowy i mag wam nie może wmówić, że wszystko jest w ciemnych barwach, że wszystko jest źle, że wszystko jest nie takie, że jesteście jak w jakimś pokręconym śnie, w którym nie macie wszystkich narzędzi, w których nie możecie o niczym decydować. To nie jest tak. Poszukajcie tego kolorowego elementu obfitości, tego kolorowego ogrodu. Była taka książka i film Tajemniczy ogród. Może obejrzyjcie sobie Tajemniczy ogród, czy przeczytajcie. Mm? Moi drodzy, mm, w waszym rozkładzie są jeszcze takie karty, które ułożyły się nie w zawierusze, tylko po kolei. I to są sprawy, do których możecie podejść w jakimś porządku i po kolei. W przeciwieństwie czy w odróżnieniu do tego, co mamy tu. Bo to są rzeczy, które jakby są nadrzędne, odgórne i cały czas się gdzieś kotłują. Cały czas macie to jakby gdzieś nad sobą, ten temat. Ale są sprawy też takie, którymi po prostu trzeba się zająć i mamy tu do czynienia z problemem, który hipotetycznie może dotyczyć spraw związanych z przemieszczaniem się i pewnymi utrudnieniami na tym polu. Ale w tej karcie może być dużo więcej, także jeżeli okaże się, że nie możecie gdzieś jechać, albo jest wam trudniej gdzieś jechać, albo z jakiegoś powodu zmieniacie plany, jeśli chodzi o jakąś podróż, o to, że musicie na przykład nagle zatrzymać się, bo samochód nie działa, na przykład, i trzeba wezwać mechanika, trzeba wezwać pomoc drogową. Jeżeli będziecie mieli poczucie, że nie możecie ruszyć z jakimś tematem do przodu, że nie możecie puścić czegoś w ruch, jakby te koła nie chcą się kręcić, to przyjrzyjcie się, czy nie ma tutaj czegoś więcej. Czy to nie ma więcej znaczenia, niż pozornie się wydaje. I zastanówcie się, czy to nie jest temat, który gdzieś do was wraca. Czy to się działo już wcześniej i co było z tym związane? Bo odwrócony rydwan jest w waszym rozkładzie, tutaj w centralnej pozycji. I tu możecie się zająć tym tak jakby trochę porządniej, tak? Konkretniej. Tu nie jest potrzebny pośpiech. Gdzieś czuję, że jest taki element takiego jakiegoś pośpiechu w środku, ale ten pośpiech jest niepotrzebny w tym momencie. Bardziej lepsze będzie zwolnienie, nawet jeżeli będzie was coś tutaj korciło, żeby przyspieszać. To przyspieszenie może niewiele pomóc. Moi drodzy, w tym układzie są dwie sprawy, jedna z lewej, druga z prawej. I te oto tematy wiążą się z naszą podróżą, z naszym ruchem. Moi drodzy, odwrócona dwójka kielichów i 7 mieczy.
Mm. Dwie osoby i jedna. Dwie osoby niby patrzą na siebie, patrzą sobie w oczy i jedna, która coś niesie ukradkiem. Co jest niesione ukradkiem? To mi się kojarzy z jakimś rodzajem przemytu. Jakby ktoś nie chciał czegoś pokazać, chował przed innymi, mimo że właściwie jakby tak na niego spojrzeć bezpośrednio, to widać. Jakby jakby przyłapując tę osobę na gorącym uczynku, można zobaczyć, co ta osoba niesie. Co trzyma, wtedy to jest widoczne. Ale tej osobie zależy na tym, żeby nie było do końca widać, że to ona niesie, a przynajmniej z jakiej strony jest ta postać zakryta. Więc w pewnym zakresie, jeśli ta osoba będzie miała obserwatorów z tyłu, to nie będzie wiadomo, że to jest ten, a nie inny człowiek. Ale jeżeli ktoś spojrzy z innej strony, no to może zobaczyć, kto to niesie co i gdzie. Jest coś wynoszone bardzo ostrożnie, coś zabierane, to mogą być informacje. To mogą być jakieś narzędzia, jakby ktoś zabierał coś z obozu, który musi opuścić, ale może nie opuścić od razu, tylko później, bo na ten moment komuś zależy na tym, żeby przynajmniej w jakimś zakresie ta tożsamość jego nie była ujawniona. Mm. Sądzę, że to jest ktoś, kto zna zwyczaje obozowiczów, bo inaczej może zakryłby też swoją twarz albo szedł pod osłoną nocy, a on to robi jakby w biały dzień. Mm? Biały dzień ktoś wynosi. Ostrożnie, wtedy, kiedy widzi, że nikogo nie ma. Może ci ludzie akurat teraz jedzą obiad. I w tym momencie ktoś wynosi. Może ten człowiek chciałby już wyjechać z miasta, ale nie może. Może tylko coś powoli wynieść, coś zabrać. Coś ukradkiem. To jest takie ukradkowe działanie. Nie ma informacji o tym, do kogo należą te miecze. Bo może się zdarzyć tak, że te miecze w jakimś zakresie są własnością tej osoby. Ja mam takie poczucie, że one są jakby w przekonaniu tej osoby własnością, albo mogłyby być, albo powinny. To jest troszeczkę różnie. To będzie różnie wypadać w waszych rozkładach. Mm. Znaczy u różnych byków, bo część z tych osób, które wychodzą, może być przekonana, że ma jak najbardziej prawo zabrać ze sobą to, co niesie i nie chce, by inni widzieli, że to jest zabierane. Może ktoś musi opuścić jakąś przestrzeń albo będzie musiał i chce coś zachować. Chce nadal coś mieć. A czego to dotyczy, moi drodzy? Dotyczy to spraw związanych ze światem i dotyczy to czegoś, co nie każdy chce oglądać. Bo są ludzie, którzy zasłaniają sobie oczy albo pozwalają, żeby ich oczy były zasłonięte. Tak jak tutaj w tej karcie, ta postać ma jakby coś dziwnego na oczach, jakby ktoś pozwolił sobie zakryć oczy albo sam sobie je zakrywał i w tym momencie nie widział rzeczywistości, która jest wokół.
nie widział świata. Dokonywał pewnego rodzaju zamknięcia, żeby nie widzieć. Wówczas nie docierają wszystkie informacje, wszystkie bodźce. Może niektóre informacje, niektóre bodźce dochodzą jakby wówczas tak bardziej dokładnie. Jakby może stają się wyraźniejsze. Jeżeli ktoś wystarczająco długo nie widzi, to inne zmysły mogą się wyostrzyć. Ale dla mnie ta postać nie chce widzieć tego, że ten świat jest troszeczkę dziwniejszy niż jej się wydaje. Choć sama ta postać nie widzi nawet tego, że sama jest troszeczkę dziwna, jakby. Hmm? Jakby pół człowiek, pół ryba, syrena. Jakby ktoś nie chciał zobaczyć tego, że ma w sobie jakiś rodzaj bardziej może pierwotnej natury, czy zwierzęcej, czy jest w jakimś sensie połączony ze światem zwierząt, w jakimś sensie jakby częściowo był jak ryba na przykład. Mm? Takie mogłoby być spojrzenie na to, że ma coś wspólnego ze światem przyrody, z szerszym światem, że na przykład pływamy w tej samej wodzie. Ktoś nie chce tego widzieć. Nie chce widzieć tego, że ten świat ludzki i zwierzęcy gdzieś tam się mogą mieszać i to w taki dość no, prawie jakby baśniowy sposób. Co to znaczy baśniowy, moi drodzy? Mamy różne baśnie, mamy różne baśnie, czy czasem mówimy bajki, chociaż bajka to utwór wierszowany, ale mniejsza o to. A nazywamy czasem bajkami baśnie i tak dalej. No gdzieś tam są te zwierzątka czasem. Czasem one są bohaterami i podchodzimy do nich bardzo wówczas empatycznie zwykle. Mamy różne kreskówki. Teraz to już chyba nie są kreskówki, bardziej jakieś animacje. Tam Tam są czasem przedstawiane różne zwierzątka, które jakby zachowują się trochę bardziej w ludzki sposób. I może tego nie chce się widzieć, ktoś czegoś nie chce widzieć, i jakby ten temat gdzieś jest niesiony bardzo ostrożnie. Mhm. I to z jednej strony. A z drugiej strony odwróconego rydwanu mamy odwróconą dwójkę kielichów. W tejże dwójce kielichów jest para. Nie można powiedzieć, że nie, jest. Są uczucia. Albo były. I teraz to wraca. Ale ja sądzę, że te uczucia tu są, nawet jeżeli ktoś może powiedzieć, że były. Może są trochę inne, może się wykręciły. Ci ludzie byli na tym samym poziomie, patrzyli sobie w oczy i zdecydowali się na jakieś partnerstwo. Ale w tym momencie coś tu się troszeczkę wykręca w tym partnerstwie i nie za bardzo można tak łagodnie sobie w oczy spoglądać.
Może być tak, że ci ludzie byli kiedyś bliżej, a teraz jakby są. Mamy na przykład zdjęcie, gdzie oni byli bliżej, ale teraz chwilowo są mniej lub bardziej chwilowo jakby w dwóch różnych kierunkach, w dwóch różnych stronach. Jakby ja teraz jakby tak widzę, jakby oni byli, jakby ta karta była tak ułożona, że ci ludzie są odwróceni od siebie, ci sami ludzie odwrotnie. Mm? I ta kobieta może się gdzieś zwracać w stronę podróży, która nie może do końca zaistnieć z tego czy innego powodu. Coś tu się gdzieś w niezauważalny sposób szarpie i kręci. A czego to dotyczy? Czego dotyczą sprawy związane z rydwanem i troszkę pośrednio też z tymi innymi częściami? Mamy kartę odwróconej dziesiątki kielichów i kartę odwróconej śmierci. W dziesiątce kielichów tej oto mamy trochę coś podobnego jak tutaj w dwójce kielichów. Tylko że w dziesiątce kielichów ci ludzie jakby byli jeszcze bliżej. I o ile w dwójce kielichów chodzi po prostu o partnerstwo. O, no. Nawet jeżeli trudno jest nam to tak trochę ująć w ten sposób, wydaje się, że coś czegoś to jest trochę mało jakby. Ale w porównaniu do tej dziesiątki kielichów, bo tu chodzi o partnerstwo. A tu jest nie tylko partnerstwo, ale tu jest i cała rodzina. Mamy potomstwo. Mamy to, co może się urodzić, czy urodziło się. No i niestety tutaj może być tak, że gdzieś w pamięci jest tylko jakieś partnerstwo i jakiś taki układ rodzinny, który był. I teraz czegoś nie ma. W tej karcie ludzie się przytulali, byli bardzo blisko. Może ktoś już nie może być tak blisko z tego czy innego względu i może to znaczyć po prostu tyle, że przyszła jakaś śmierć i no już nie ma tej pary, tak? Bo pozostała na przykład jedna osoba, ale gdzieś w pamięci cały czas jest to partnerstwo. I ta śmierć jakby pozostaje cały czas tematem obecnym. Może być też tak, że coś tu się odwróciło w tym partnerstwie i w tej rodzinie i przyszła śmierć. Albo przyszła śmierć dlatego, bo skończyło się partnerstwo i tak dalej. Te tematy się wzajemnie zazębiają, wpływają na siebie. To jest taka sytuacja, w której póki co nie udało się czegoś do końca całkiem zakończyć i zamknąć. I nie udało się powstać jak Feniks z popiołów. I ten temat może wracać zimą. Tutaj wyjęłam jeszcze taką kartę, która ogólnie mówi, co może wam pomóc. Co może wam pomóc zimą. I wychodzi na to, że moje drogie byczki, jesteście w stanie znaleźć stabilność w niestabilnej sytuacji. Chodzi o stabilność materialną. Zobaczcie, ten król pentakli z absolutnym luzem stoi tam, gdzie jest, a wygląda na to, że kilka ruchów niezależnych od niego, bo nie powiecie, że to zwierzę to ono jest zależne od niego i mógłby spaść. Ale w jakimś sensie, w jakimś stopniu, jakimś cudem wręcz ten człowiek jest w stanie utrzymać
swoją pozycję w momencie, kiedy jest pod nim coś, co jest tak silne, że jego władza zdaje się być niczym, jego wpływ zdaje się być niczym w porównaniu do tego, co jest jakby pod nim. Ale on jest jakby połączony z tym, co jest pod nim. Nie do końca wiadomo, kto tu jest królem, czy ten, kto jest tu, czy ten, kto jest niżej. Także sądzę, że trzeba by było popatrzeć na to troszeczkę całościowo. Że jest się w stanie w tym układzie, w tej sytuacji zarządzać stabilnie sprawami materialnymi jak król, pomimo niestabilnych albo potencjalnie niestabilnych sytuacji. I można to zrobić z pewną swobodą. Robić właściwie. Moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa.